To chyba najstarsza płyta CD w mojej kolekcji, gdyż wydana w 1987 roku, a pierwsze wydanie tego albumu to 1984, czyli 3 lata po pierwszym wydaniu. Mercyful Fate, Don't Break the Oath. To może parę słów o Mercyful Fate na początek. Powstają w 1981 roku w Kopenhadze. Założycielami są Hank Sherman gitara oraz King Diamond wokal. W tym samym roku nagrywają 4 demówki i wtedy dołącza do nich drugi gitarzysta Mike Denner oraz basista Timmy Hansen. Na perkusji zaś zasiada Kim Roots. W 1982 roku wydają pierwszą taką epkę, nazywa się po prostu Mercyful Fate, a w 1983 debiut Melissa. W 1984 nagrywają płytę Don't Break the Oath, o której właśnie dzisiaj opowiem. Muzyka Mercyful Fate była i jest inspiracją dla wielu zespołów. Oscyluje ona w klimacie melodyjnego heavy metalu wraz z charakterystycznym wokalem Kinga Diamonda, który stał się wizytówką całego zespołu. Potrafi on operować wokalem od wysokiego falsetu do niskich rejestrów. Teksty zaś traktują o okultyzmie, nawiązują do zła oraz mitologii Cthulhu. Na płycie Don't Break the Oath muzycy doprowadzili swój styl niemalże do perfekcji. Aranże są pomysłowe, gitary melodyjne, dużo tu klimatycznych klawiszy, solówek oraz bardzo ciekawych intr, które jeszcze wprowadzają w lepszy klimat. Na pewno album nie nudzi. Oczywiście muzyka Mercyful Fate nie byłaby tym samym, gdyby nie ten niesamowity wokal Kinga Diamonda. Jest on w niektórych momentach wręcz fanatyczny. Mamy tutaj wrzaski, krzyki, błagania oraz ten jego charakterystyczny falset. Niektóre osoby jednak z początku słuchając tej muzyki może szokować taki sposób śpiewania do takiej muzyki. Jednak bardzo szybko się ludzie przekonują i już później stwierdzają, że już nie widzą innego wokalisty na miejscu Kinga Diamonda, bo jest to wyznacznik tego zespołu. Mimo że muzyka jest bardzo melodyjna, a wręcz nawet bym powiedział taka teatralna, trzeba przyznać, że ma ona w sobie pierwiastek takiego niepokoju i powoduje wewnętrzne napięcie. Tak jakbyśmy mieli wpaść zaraz w otchłań piekieł i już nigdy stamtąd się nie wydostać. I nadszedł czas na posłuchanie fragmentów tego kultowego albumu. Na początek otwierający Dangerous Meeting, od razu mamy tutaj prezentację możliwości wokalnych Kinga Diamonda, a chłopaki na gitarach dają z grubej rury. Na płycie w każdym kawałku mamy do czynienia ze świetnymi solówkami gitarowymi, tak jak w przykładowym utworze Nightmare. Gypsy to swoisty wyznacznik stylu Mercyful Fate z porywającymi ścieżkami wokalnymi oraz znakomitymi gitarami. Znalazło się na płycie również miejsce dla 1,5-minutowego takiego spokojniejszego przerywnika z taką kosmiczną, hard rockową gitarą. Na samym końcu mamy Come to the Sabbath z takim horror klawesynem przecinającym gitary. To naprawdę bardzo fajny patent. Przyjrzyjmy się teraz okładce, a jest ona jedną z najbardziej klasycznych i kultowych okładek w całym świecie metalu. Mamy tutaj diabła rogatego wskazującego palcem na nas oraz wyłaniającego się z ogni piekielnych. W prawym górnym rogu mamy zaś nazwę zespołu oraz tytuł Nie łam przysięgi. Wkładka to po prostu rozkładówka. Po lewej stronie mamy nazwę wydawcy, nazwę zespołu, tytuł płyty i utwory wraz z wykonawcami i twórcami utworów, a po prawej, gdzie została płyta nagrana oraz adresy i telefony do zespołów i do managementu. Tak wygląda płyta, czyli na srebrnym krążku wydrukowane na czarno tytuły utworów, nazwa zespołu oraz w pomarańczowych kwadracikach nazwa wydawcy. Po lewej zaś widzimy zdjęcia członków zespołu
jakiś witraż płonący oraz 2 płonące odwrócone krzyże na czarnym tle. Pudełko z tyłu prezentuje się w ten sposób. Mamy nazwę zespołu, tytuł płyty i tytuły utworów oraz na czarnym tle logo wydawcy i inne informacje użyteczne. Na temat tego albumu nie mogę powiedzieć złego słowa. To niewątpliwie klasyka gatunku. Wspaniały, niezastąpiony i oryginalny King Diamond na wokalu, solówki Shermana i Denera, które jeszcze bardziej wprowadzają nas w klimat horror show. Teraz nie pozostaje mi nic, tylko zachęcić Was, by włożyć płytę do odtwarzacza, wcisnąć play i słuchać. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!